Największa grupa w Parlamencie Europejskim domaga się łagodniejszego podejścia do polityki klimatycznej. Sekretarz generalny NATO uważa, że Stany Zjednoczone nie zmniejszą swojego zaangażowania w Europie. Demokratyczny socjalista Zoran Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku. Ameryka krytykuje prawo kosmiczne przyjęte przez Unię Europejską. Niemcy zakazały działalności grupie muzułmańskich fundamentalistów. Serbia może wznowić eksport broni do państw Unii Europejskiej. Czwartek, 6 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Europejska Partia Ludowa przedstawiła w Parlamencie Europejskim projekt złagodzenia założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W środę ministrowie unijnych państw członkowskich opóźnili wprowadzenie rozszerzonego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Hadecja proponuje przede wszystkim ograniczenie przepisów nakładanych na europejskie przedsiębiorstwa. Firmy realizując wymagania unijnej polityki klimatycznej miały przedstawiać raporty na temat wpływu swojej działalności na środowisko oraz na klimat. Złagodzenie regulacji oznaczałoby, że obowiązkiem tym zostałyby objęte jedynie duże firmy zatrudniające co najmniej 1000 pracowników i osiągające roczne obroty w wysokości 50 milionów euro. Największa frakcja w Europarlamencie zapowiada, że będzie teraz szukała poparcia dla swoich propozycji. Opierają się one w dużej mierze na projektach przedstawionych już wcześniej przez europejskich konserwatystów i reformatorów oraz prawicowe frakcje Europy Suwerennych Narodów i Patriotów dla Europy. Europejska Partia Ludowa dotąd nie mogła dojść do porozumienia w tej sprawie z socjalistami i demokratami. Kwestia Europejskiego Zielonego Ładu była w środę tematem obrad z udziałem europejskich ministrów do spraw klimatu. Nowy cel klimatyczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla o 90% został ustalony na 2040 rok, z kolei o co najmniej 12 miesięcy odroczono wprowadzenie systemu opłat za ogrzewanie i transport. ETS-2 wzbudza duże emocje z powodu swojego negatywnego wpływu na ceny energii elektrycznej dla odbiorców w całej Unii Europejskiej. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte uważa, że wycofanie części wojsk przez Stany Zjednoczone nie oznacza zmniejszenia ich zaangażowania w Europie. Amerykańscy żołnierze mają opuścić bazę wojskową w Rumunii. Holenderski polityk w środę odbył wizytę w rumuńskiej stolicy. W Bukareszcie spotkał się z prezydentem Rumunii Nikuszorem Danem, rozmawiając z nim na temat przyszłości wschodniej flanki NATO. Rutte bagatelizował obawy związane ze zmniejszeniem zaangażowania amerykańskich wojsk w Europie. Jego zdaniem wciąż będzie w niej stacjonować więcej żołnierzy z USA niż we wcześniejszych latach. Nawet po ich wycofaniu z Rumunii ich liczba będzie większa od stanu sprzed choćby 3 lat. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego odniósł się w ten sposób do decyzji dowództwa sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu poinformowało ono władze Rumunii o wycofaniu z jej terytorium jednej z rotacyjnych brygad, która nie zostanie zastąpiona przez inną jednostkę. Nastroje starał się też uspokajać prezydent Rumunii. Zdaniem Dana nie ma żadnych powodów do obaw, bo NATO jest nadal w stanie realizować swoje zadania. W tym miesiącu w Rumunii i Bułgarii odbędą się manewry wojskowe z udziałem 5000 wojskowych z 10 państw członkowskich sojuszu. Według telewizji Euronews na terenie Europy stacjonuje od 80 do 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Aktualny stan kadrowy wojsk USA na kontynencie europejskim jest uzależniony od prowadzonych ćwiczeń i realizowanych operacji militarnych. Związany z demokratycznymi socjalistami Zoran Mamdani został nowym burmistrzem Nowego Jorku. Przeciwnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa odnieśli także inne wyborcze sukcesy. Mamdani otrzymał ponad połowę wszystkich głosów. Jego główny konkurent, były gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, uzyskał poparcie 41,5% wyborców, a popierany przez partię republikańską Curtis Sliwa zaledwie 7% głosów. Związany z demokratycznymi socjalistami Ameryki burmistrz-elekt Nowego Jorku urodził się w Ugandzie w rodzinie emigrantów pochodzących z Indii. W swojej kampanii obiecywał m.in. darmową komunikację miejską, zamrożenie czynszów czy stworzenie systemu opieki nad dziećmi. W swoim powyborczym przemówieniu Mamdani zwrócił się do Trumpa, podkreślając, że Nowy Jork został zbudowany przez imigrantów, a teraz będzie zarządzany przez jednego z nich. Amerykański prezydent jeszcze przed wyborami zapowiadał ograniczenie dotacji dla miasta, jeśli wybory wygra kandydat Partii Demokratycznej. Partia Republikańska przegrała głosowania odbywające się poza tradycyjnym rokiem wyborczym. Demokraci zwyciężyli w wyborach stanowych w Virginii, New Jersey, Kalifornii i Pensylwanii. Lider Partii Demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, uznał zwycięstwa polityków swojego ugrupowania za odrzucenie przez wyborców programu Partii Republikańskiej. Trump stwierdził z kolei, że porażki Republikanów były głównie efektem przedłużającego się zamknięcia rządu federalnego, dlatego nie spodziewał się on zwycięstwa. W środę omawiał on tą kwestię w trakcie spotkania z republikańskimi senatorami.
Stany Zjednoczone skrytykowały Unię Europejską za proponowane przez nią prawo kosmiczne. Regulacje miałyby zagrażać interesom amerykańskich przedsiębiorstw działającym w tej branży. Wspólnota Europejska po raz pierwszy zaproponowała wprowadzenie nowych przepisów w czerwcu. Teraz swoją ocenę regulacji przedstawił Departament Stanu USA. Wynika z niej, że unijne prawo będzie utrudniało działalność gospodarczą odnoszącym sukcesy firmom ze Stanów Zjednoczonych. Waszyngton uważa, że Bruksela obrała za swój cel amerykańskie przedsiębiorstwa z powodu ich wielkości, znaczenia i osiągnięć. W opinii Amerykanów Europejczycy nie uwzględnili w swoich propozycjach specyfiki przemysłu kosmicznego. Prowadzone przez ten sektor operacje wciąż mają nowatorski charakter, dlatego nie powinny być jeszcze objęte szczegółowymi regulacjami. Ponadto Unia Europejska ma prowadzić w tym zakresie działania sprzeczne z podpisaną w lipcu europejsko-amerykańską umową handlową. Komisja Europejska poprzez akt kosmiczny chce doprowadzić do stworzenia jednolitego rynku w kosmosie. Obecnie kwestia ta została uregulowana przez 15 państw, a kolejne pracują nad swoimi przepisami. Bruksela twierdzi, że doprowadzi to ostatecznie do chaosu prawnego. Cytowany przez portal Politico rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier powiedział, że ustawa dodatkowo ograniczy biurokrację poprzez stworzenie jednego ośrodka koordynującego rynek kosmiczny. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakazało działalności grupie Muslim Interactive i skonfiskowało jej mienie. Muzułmańska organizacja miała zagrażać porządkowi konstytucyjnemu. Policja przeprowadziła przeszukania w siedzibach grupy na terenie całych Niemiec. Działaniami służb zostały objęte także dwie inne organizacje – Realitet Islam i Generation Islam. W Hamburgu na terenie ich nieruchomości zabezpieczono dowody w postaci dokumentów oraz danych zapisanych na nośnikach elektronicznych. Każda z organizacji jest oskarżana przez chadeckiego ministra spraw wewnętrznych Aleksandra Dobrinta o prowadzenie działalności sprzecznej z niemiecką ustawą zasadniczą. Muslim Interactive ma opowiadać się za wprowadzeniem prawa szariatu, dyskryminować kobiety oraz propagować antysemityzm. Szef niemieckiego resortu spraw wewnętrznych zapowiedział, że będzie zdecydowanie reagować na przypadki nawoływania do utworzenia islamskiego kalifatu. Zarzucił on Muslim Interactive wykorzystywanie zasad wolnego społeczeństwa do propagowania nienawiści oraz podważania wartości demokratycznych. Jak zauważa telewizja Deutsche Welle, muzułmańscy fundamentaliści dobrze odnaleźli się w świecie mediów społecznościowych. Grupa za pośrednictwem sieci internetowej miała indoktrynować i radykalizować swoich zwolenników. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji już w ubiegłym roku podkreślał znaczenie profesjonalnego wizerunku Muslim Interactive na popularnych platformach społecznościowych. Serbia może wznowić eksport amunicji do państw Unii Europejskiej, nawet jeśli trafi ona później do Ukrainy. Serbski prezydent Aleksandar Vučić nie zamierza z kolei przyłączać się do sankcji nałożonych na Rosję. W rozmowie z telewizją Euronews poinformował on, że ponownie zatwierdził zezwolenie na sprzedaż amunicji do Wspólnoty Europejskiej przez serbskie firmy zbrojeniowe. Wprawdzie przywódca Serbii ma nadzieję, iż nie trafi ona na pole bitwy, ale ostatecznie może dojść do takiej sytuacji. Vučić uzasadnił swoją decyzję koniecznością znalezienia rynków zbytu, aby przedsiębiorstwa działające w sektorze militarnym miały środki na wypłacanie wynagrodzeń swoim pracownikom. Aktualnie Serbia produkuje nawet 160 000 pocisków rocznie. W firmach zbrojeniowych zatrudnionych jest około 30 000 osób. W połowie ubiegłego roku władze w Belgradzie nałożyły zakaz sprzedaży pocisków do innych państw. Miał on zostać wprowadzony pod naciskiem Moskwy. Prezydent Serbii zarazem nie zamierza przyłączać się do sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji, bo jego kraj nie należy do wspólnoty. Vučić w telewizyjnym wywiadzie poddał pod wątpliwość samą skuteczność nakładania restrykcji. Jako przykład podał swoje państwo, które w przeszłości było objęte sankcjami. Serbski przywódca skrytykował ponadto raport Komisji Europejskiej, zarzucający mu stosowanie przemocy wobec opozycyjnych demonstrantów i ograniczenie wolności słowa. Zdaniem Vučića w kontekście przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej najważniejszy jest osiągany przez jego kraj wzrost gospodarczy. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.